Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Znowu bez make-upu przychodzę do Was z kolejnym odtwarzaniem czyjegoś tutorialu. Pod moim pierwszym filmem z odtwarzaniem czyjegoś tutorialu napisaliście, żebym odtworzyła następny makijaż Jamesa Charlesa. I pomyślałam sobie, ciekawe jaki makijaż odtworzyć. I przez to, że w tym miesiącu jest tak zwany LGBT Pride Month, pomyślałam, że super odtworzyć ten rainbow make-up, który on zrobił. Skoro na całym Instagramie jest o tym bardzo dużo, nawet w Instastory, nie wiem czy widzieliście, jak dodajecie hasztagi, to wszystko jest kolorowe, wszystko jest rainbow, to ja też zrobię rainbow. I lecimy z tematem. Alright babes, so I'm starting off with my base and eyebrows already completely on and done. Tego się nie spodziewałam, ale zaczyna tutorial już ze zrobionym całym make-upem, konturowaniem i brwiami i pewnie będzie robił tylko oko. Więc może zrobię tak, że wezmę jak gdyby bazę z jego innego tutorialu mniej więcej w tym samym okresie, tak żebym mogła odtworzyć bazę i potem przejdę już do oka właśnie z tego tutorialu. I prime my face using my moisturizer and then I'm gonna go with my Makeup Forever Ultra HD stick in the shade White. Przeglądając wszystkie moje podkłady, w sticku znalazłam tylko podkład Klinika, ale wiem, że on ma bardzo delikatne krycie, a tutaj ten Makeup Forever rzeczywiście robi tak zwany full cover, ale za to mam podkład z Makeup Forever HD, czyli jakby ten sam, tylko wpłynie zamiast w sticku, więc może użyję tego w połączeniu z tym, bo ten jakby da taką właśnie gęstą bazę, no a ten będzie HD i taki trochę bardziej kryjący. Nałożę sobie go trochę bezpośrednio na twarz. To powinno wystarczyć, więc teraz biorę też czarny Beauty Blender, dokładnie takiego jak on używa. Tylko on to spryskał chyba tym sprayem od MAC'a. Ja nie mam tego sprayu, ale za to mam spray z Too Faced. It's gonna be a super fun one as well. Okay. I'm also gonna grab a little bit of Too Faced Born This Way foundation in the shade Natural Beige. Okej, czyli on jeszcze do tego sticku dokłada podkład z Too Faced, ale ja akurat podkładu Too Faced nie mam, natomiast pomieszałam i tak stick właśnie z płynnym podkładem, czyli zrobiłam dokładnie to, co on. Przyciągnę sobie to jeszcze na szyję. Dobra, czyli wziął korektor Tarte, którego ja nie mam. Wszyscy mają ten korektor Tarte i ja też bym go wypróbowała i teraz jak będę lecieć do Stanów, to na pewno sobie kupię. Za to mam bardzo fajny korektor z Too Faced i nazywa się Born This Way i on wybrał trochę jaśniejszy odcień i ten też jest trochę jaśniejszy od mojej skóry i nałożył go pod oczami i nie wiecie czemu tutaj i tutaj. I tutaj. On zauważyłam, że bardzo dużo omija w tych swoich tutorialach, w sensie, że nie pokazywał jak to nakładał, tylko teraz dopiero pokazuje jak nakłada na nosie. Dobra, czyli tu, potem trochę na czoło. I teraz widzę, że złapał znowu gąbeczkę i wklepuje to za pomocą gąbeczki. I co użyję jako pudru? Of course the Laura Mercier Translucent Setting Powder. Of course, coś czego ja nie mam. Ale powiedział, że Transparent Setting Powder. Ja może w takim razie użyję po prostu zwykłego różowego pudru, bo też jest biały i też można nim settingować. Ale teraz widzę, że on znowu złapał gąbeczkę, czyli pewnie zrobił dokładnie tak jak Jeffree, więc ja zrobię to samo. Dużo się tego nałożyło i jedziemy. Czyli akurat w tym tutorialu pokrywa całą twarz. Więc to jest idealnie dla mnie, ja się bardzo cieszę. Now for this I'm going to use my Benefit Hoola Bronzer. Benefit Hoola Bronzer, którego nie mam. Ale jak patrzę na kolor, to jest bardzo podobny do bronzera z Too Faced, który się nazywa Chocolate Soleil. Taki malutki brush, że tak powiem. I nawet nie musiałam długo szukać, bo wydaje mi się, że ten jest podobny. Since I didn't pack on the setting powder today, I'm being very light when I'm applying this bronzer because if I dig it into my face too hard, it's definitely going to leave the powder looking super patchy. Nakłada też na skroń. Czyli on tutaj trochę za mocno zrobił bronzer i mu się zdarło i mi się wydaje, że ja to właśnie zrobiłam po tej stronie, ale nie widać tego aż tak bardzo, bo przyznam, że jestem leniwa i nie chcę mi się tego poprawiać, więc uznajemy po prostu, że tego nie widać. Używa palety, której nie mam. Obvious. Ale wziął taki delikatnie bananowy, jasny puder, żeby
odzyskać highlight na twarzy i ja na pewno taki puder mam. I znalazłam paleta Smashbox do konturowania i proszę bardzo, tutaj jest taki piękny, jasny, bananowy odcień. Win! Czyli nakładamy kolejną warstwę. Dobra, okej, fajnie, fajnie. Wzmocnić sobie ten highlight, ale fajnie to wygląda, to fakt. Może w kamerze wygląda, jakbym miała tylko taką cieniutką warstewkę makijażu, ale nie wiem. Z daleka pewnie to wygląda dobrze, wiecie, takie ale mocne Tylko on nie podkreślił nosa, ale może jeszcze do tego dojdzie. Co dalej? No proszę, Nose Contouring Brush. No, na pewno. Nie mam takiej, ale spróbuję znaleźć coś podobnego. O dziwo, niestety nie znalazłam puchatego, skośnego pędzelka, ale mam taki puchaty, jakby koci języczek. Okej, miesza dwa kolory i wydaje mi się, że to są też bardzo zbliżone kolory do tych dwóch, więc ja właśnie też sobie pomieszam i spróbuję naśladować jego konturowanie nosa. Dobra, czyli skrócił trochę tą końcówkę, chyba za dużo nabrałam, więc wezmę teraz jakiś taki puchaty, czysty pędzelek i sobie nim rozetrę trochę, bo tutaj poleciałam za bardzo. Jakoś to wyszło. Dalej. Czy on znowu bierze puder? Okej, dobra, czyli tylko na nos daje, ale naprawdę daje tego dużo, czyli robi tak zwany baking. O Boże, nie, on tu nakłada jeszcze wszędzie tutaj, gdzie... Czyli innej słowy wszędzie, gdzie na początku nałożył jakiś highlight, albo po prostu tam, gdzie ma być jaśniej, to nakłada znowu puder. Boże, i kolejna warstwa na czoło. No ja wiem, że pewnie znajdzie się jakaś część z was, która powie: o Boże, ty cały czas tylko narzekasz. Ale nie chcielibyście być teraz w mojej skórze. Czuję się, naprawdę, to jest niesamowite, że nie spodziewałam się, że on nałoży tyle warstw. Macie inne wrażenie, może wy patrzycie na mnie i mówicie: co ona powiada, przecież jej skóra jest nieskazitelna i to konturowanie, Więc na to liczę, takie komentarze mi piszcie. Tak, czyli teraz on już się nagle pojawił w ogóle z brwiami i z okiem, z obydwoma brwiami, czyli nadal nie znam sekretu jego brwi, czyli chyba muszę użyć kolejnego tutorialu, w którym pokaże mi, jak zrobić te brwi. Idealnie, znalazłam film, który się nazywa Updated Brow Routine. Coś dla mnie. Okej, wybrał kredkę z Benefit, ale mam po prostu kredkę do brwi, która też ma grzybyczek i też jest kredką i ja sobie tutaj wybiorę z NYXa w kolorze blond, o ile się nie mylę. Tak, blond, taki kolor ma. Dobra, czyli najpierw przeczesuję brwi do góry. Powiedział, że używa kredki z Benefitu, bo ma bardzo cieniutką końcówkę. Najcieńsza z mojej kolekcji okazała się być super cienka kredka do brwi od Clinique. Jak widzicie, ma naprawdę maluteńką, cieniuteńką końcówkę. I to jest kolor Soft Brown. I mówił, że cały czas używa też tej drugiej części, czyli szczoteczki do przeczesywania brwi. Właśnie jeżeli coś wygląda zbyt ostro, jakaś linia wygląda zbyt ostro, to wtedy ją przeczesuje. Ja na razie sobie zrobię taką linię na drugiej brwi i zobaczymy, gdzie on pójdzie z tym dalej. Wypełnił sobie tutaj w zupełności tą zewnętrzną część, czyli tutaj całość ma tak dosyć równo wypełnione, najciemniej ma oczywiście w zewnętrznej części brwi. I teraz przeczesuję je z powrotem. I teraz tak samo zrobię drugą brew i zaraz do was wracam. Teraz James znowu bierze jasny korektor, więc nałożę go sobie na rękę tak jak on. I wziął krótki, ścięty pędzelek, więc ja wezmę taki z Contigo. I teraz na sam koniec używa żelu do brwi, ale widzę, że on ma też delikatny kolor. Tak naprawdę jedyny produkt w stylu żelu to jest z Maybelline Brow Precise Fiber Filler. I to jest coś w stylu maskary do brwi. Też to jest większa szczoteczka niż ta z Benefitu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli brwi mamy skończone. Powiem, że nie spodziewałam się, że do wykonania całego makijażu będę musiała obejrzeć aż 3 tutoriale, ale
teraz lećmy w końcu z tym pierwszym tutorialem, który miałam zrobić. Powiedział, że przygotował powieki, nakładając korektor, a potem zapudrowując. Ja w takim razie nałożę sobie jeszcze korektor na powieki, bo tutaj już mi się wszystko starło. Używam Urban Decay All Nighter i sobie go rozłożę, bo on też mi fajnie wyrówna kolor. I powiedział, że go zapudrował, więc ja zrobię dokładnie to samo. Okej, będzie używał Morphe, cieni Morphe, ale ja ich nie mam, więc będę musiała użyć czegoś na zastępstwo. Okazuje się, że takich kolorowych cieni mam całkiem sporo. Mam tutaj na pewno paletę NYXa ze wszystkimi takimi właśnie mocnymi kolorami. Mam też pojedyncze cienie od Mystic Warsaw, które też są właśnie takie intensywne, mają bardzo fajną pigmentację. I jeszcze jakby mi było mało, to mam pojedyncze cienie z NYXa też właśnie w takich mocnych kolorach. Ścięty skośny pędzelek, taki dosyć krótki. I ja może użyję takiego ściętego pędzelka. I wydaje mi się, że pomieszam sobie te dwa kolory, żeby uzyskać coś podobnego do tego, co on ma. Zauważyłam, że robi ten cut crease dosyć wysoko, więc spróbuję to naśladować. Teraz wziął pomarańczowy cień. On ma taki bardzo słoneczny ten pomarańcz, a ja znalazłam tutaj z Mystic Warsaw taki trochę bardziej czerwony, ale może postaram się go pomieszać z ciepłym żółtym i dzięki temu właśnie wyjdzie taki słoneczny. I on to zaczyna nakładać mniej więcej w połowie oka. I teraz zamoczył ten sam pędzelek w czerwonym. On wybrał bardziej taką wiśniową czerwień, więc wydaje mi się, że wybiorę ten cień z NYXa. To się nazywa Hot Red. Ją tak bardzo mocno wywija. Teraz zmienia pędzelek i bierze taki bardziej puchaty. Wydaje mi się, że to będzie coś w tym stylu. I znowu zanurza w żółtym. Wygląda teraz tak pięknie jak kanarek. Teraz jak gdyby rozciera trochę tą linię i przeciąga to po prostu na górę. I teraz bierze kolor pomarańczowy. Tylko ja nie mam za dużo takich pędzelków, więc wezmę podobny. Okej, czyli teraz wziął taki przybrudzony, ciemny, czerwony i wzmacnia całą tą linię. Wydaje mi się, że odcień Man Eater z palety Huda Beauty Rose Gold będzie ok, więc znowu wezmę taki precyzyjny pędzelek i właśnie spróbuję to poprowadzić tak jak on. Czyli on to prowadzi i na pomarańczowym i trochę wchodzi na ten czerwony, który stworzył wcześniej. I teraz w końcu używa czerwonego, czyli jak już to sobie załóżmy zrobiłam, chociaż nie jestem do końca z tego zadowolona. Teraz znowu powinnam wybrać podobny pędzelek co poprzednio i użyję tego samego czerwonego co poprzednio, czyli takiego wiśniowego od NYXa. Powiem wam, że naprawdę to nie jest łatwe. Ale teraz, to mały ściemniacz, bo teraz widzę, że ten żółty ma przeciągnięty aż do nosa, a tego nie pokazywał na początku, więc wezmę z powrotem mój żółty kolor i przeciągnę to tak, jak właśnie on teraz ma. Okej. Znowu bierze swój korektor. Teraz będzie czyścił krawędzie tego cut crease, więc nałożę sobie troszeczkę na bok ręki, w zasadzie na wierzch ręki. I jaką on tu wybrał? On wybrał taki bardziej koci języczek, więc wezmę sobie też takie. Teraz przyciągam ją na dół, tworząc chyba już 100. warstwę korektora i podkładu na mojej powiece. Bo to było tak, że podkład, potem puder, potem znowu korektor, znowu puder i teraz znowu korektor. Teraz będzie biały. Mam biały cień z NYXa i użyję takiego płaskiego pędzelka. Czyli teraz muszę to nałożyć tam, gdzie był korektor. O nie, teraz będzie kreska. On tutaj używa eyelinera od Kat Von D. Ja kiedyś go miałam, ale moim zdaniem nie był najlepszy. I teraz mam z NYXa, który się nazywa Epic Ink Liner. I moim zdaniem jest naprawdę super. Najgorzej
Najgorzej, on po prostu to zrobił tak równo. Och Boże, no dobra, poprowadził to aż do brwi i tak jakby na równi z tym różowo-czerwonym cieniem. Może zacznę sobie z tej dolnej kreski, to będzie najłatwiejsze i wezmę może lusterko takie dokładniejsze, bo to, no jak to popsuję, to po prostu już jest po mnie. Nie wiem, czy widzicie, jak bardzo mi się trzęsie lusterko. Wezmę sobie taki płaski pędzelek. Albo nie, może jeszcze bardziej płaski. Albo cienki i płaski, więc wezmę taki najbardziej cienki, najbardziej płaski. I zamoczę go w korektorze. O, w tym mocnym korektorze All Nighter. I spróbuję wyrównać tą linię od dołu. Bo jak widzicie, ona jest niezbyt równa. I może coś z tego jeszcze będzie. O nie, tego się nie rozmazuj, proszę. Ale chyba trochę sykaj, spójrzcie. Wydaje mi się, że to się udało. Jestem z siebie taka dumna, aż się popłakałam. Biała kredka na linię wodną. Znalazłam białą kredkę, ale niestety moja jest gigantyczna, bo to jest ten Jumbo Pencil. Ale mam nadzieję, że też to da radę. I chyba to jest okej. And I'm just gonna dip into this sky blue shade up in the top. Sky blue shade. I znalazłam z NYXa, który się nazywa Hot Blue. Ale kolor jest bardzo zbliżony, bo to jest taki chłodnawy niebieski. Czyli na środku i trochę rozciera to na zewnątrz, więc spójrzmy, co tutaj będzie. On jest taki ciemny. Muszę jeszcze znaleźć coś jaśniejszego. Wzięłam z też palety NYXa, tylko ten odcień taki właśnie bardziej jaśniejszy i troszeczkę z większą ilością zieleni w sobie. Czyli wziął teraz płaski pędzelek. Bardzo ładny zielony odcień. Akurat taki mam, proszę bardzo, od Mystic Warsaw. I to się nazywa Lime Light. I go miesza z tym niebieskim też, więc tutaj... Ale ładny kolor. Jesteśmy coraz bliżej, ale mi się kończą pędzelki. O, mam jeszcze jeden taki sam. Świetnie. Użyję tego samego i tutaj wybrał fioletowy. Jest taki ciemny fiolet. Chyba jest za jasny, więc pewnie będę musiała do niego dołożyć trochę tego fioletu, bo on jest ciemniejszy. O tak. No dobrze. Then to finish off the eye look, I'm gonna grab a Swarovski crystal in the size 14 and just... Kryształ Swarowskiego. Aż mi zachrypł głos od tego. Jak mi się zrymowało. Kryształ Swarowskiego. Aż mi zachrypł głos od tego. Nie posiadam. Nie posiadam nawet cyrkonii, dlatego że zwykle ich nie używam nigdzie do makijaży. Więc pomyślałam, że mogę sobie nałożyć na klej do rzęs trochę takiego brokatu w tym kolorze i to też da ten sam efekt. Do tego użyję kleju do rzęs z Dolly i takiego brokatu z NYXa, to jest brokat 06 i on jest właśnie taki trójwymiarowy, można powiedzieć, i ma trochę błysk takiego diamenciku od Swarowskiego. Niech ja to zrobię, może się uda. Najpierw kapka kleju. I teraz postaram się w to miejsce nałożyć brokat. Myślę, że nawet nie wyszło źle, ale powiem wam, że to, co jest tutaj, to jest taki masterpiece, którego nigdy nie zrobiłam, chyba czegoś aż tak dokładnego. Teraz będzie używał sztucznych rzęs i też nie mam niestety dokładnie takich samych jak on, ale spróbuję wyszukać z moich. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej podobne będą właśnie z Lily Lashes Goddess. One też są właśnie tak krzyżowane jak te Iconic, których użył James, więc ja teraz użyję tego samego kleju, którego użyłam do przyklejenia mojego fake kryształu szwarowskiego. Więc pokryję sobie klejem rzęsy. Właśnie, i on nie pomalował rzęs wcześniej. Nie wytuszował, a ja zawsze tuszuję na początku i w ogóle je podkręcam. Ale zrobię dokładnie tak jak on, czyli po prostu na gołe rzęsy. No dobra, okej. Teraz nie popsuć. Nie popsuć. Po prostu nie popsuć. Zrób to tak profesjonalnie, taką jak jesteś profesjonalistką. Nie umiem mówić nic w ogóle. Jestem taka zadowolona, że poszło bez zbędnych problemów i tutaj się udało, proszę Państwa. Teraz co w takim razie robimy, James? Tell me more, please, tell me. No dobra. Znowu to jest rzecz, której nigdy nie robię, czyli nigdy nie maluję tuszem do rzęs moich plus
tych sztucznych, dlatego że jednak te sztuczne rzęsy szybciej się niszczą, kiedy są malowane tuszem do rzęs, bo musicie je mocniej potem myć, żeby zmyć ten tusz do rzęs, więc nie jestem fanką, ale na potrzeby tego właśnie tutorialu zrobię to. Plusem dużym takiego właśnie malowania jest to, że się lepiej jakby łączy swoje rzęsy ze sztucznymi. I czy jeszcze maluję dolne? Nie powiedział, że maluje dolnych, ale widzę, że pomalował, bo widać, że są pomalowane, czyli ja też to zrobię. No dobrze, czyli na razie oko jest gotowe. Poza kamerą zrobił drugie oko, co ja też będę musiała zrobić i znowu zajmie mi to godzinę. I wracamy na resztę twarzy. O dziwo, jak już miałam przyszykowane pędzelki i produkty i wiedziałam, co robić, to poszło mi to zdecydowanie szybciej. Jedno oko robiłam może, nie wiem, 10-15 minut, a to robiłam myślę, że ze 40. I teraz w takim razie jedziemy dalej. Co dalej? For blush today, I'm going to use the MAC Dolly Mix blush with my Morphe. Dolly Mix Blush, chyba. Wydaje mi się, że najbardziej podobnym jest z palety NYXa, która się nazywa Sweet Cheeks. Ten w brzegu, bo to jest taki intensywny róż. I bierze do tego taki dosyć okrągły pędzelek. Najbardziej podobny jest ten. Mówi, że daje mocniej i więcej tego różu. O! Okej, trochę za dużo mi się wzięło. No dobra, przełożę to na drugą stronę, potem rozetrę, bo trochę za dużo wzięłam, ale w każdym razie ma być więcej niż zwykle. I taki intensywny kolor i nakładam go dokładnie nad bronzerem. Teraz używam rozświetlacza, którego niestety też nie mam, ale cały patent w tym jest taki, żeby to był delikatnie różowawy rozświetlacz. Chyba mi się udało, bo prawie identyczny jest z NYXa I Love You So Mochi, ten środkowy. On wydaje się być tylko taki różowy, ale jak się go nałoży na skórę, to on jest właśnie raczej taki po prostu bardzo jasny, odblaskowy, perłowy, ale ma trochę różu, więc to będzie idealne. Jeszcze tylko zobaczę, na jaki pędzelek to nałożył. Dosyć mały i okrągły, czyli wydaje mi się, że to będzie coś w tym stylu. Nigdy go nie używałam do rozświetlacza, szczególnie na policzkach, ale okej, spróbujemy. Więc sobie zanurzę tutaj go. I teraz zmienił pędzelek na dosyć mały i dosyć płaski, czyli wydaje mi się, że to będzie coś w tym stylu. I teraz daję to pod łuk brwiowy. Właśnie pod łuk brwiowy, a potem to jeszcze poprawia. Też czas na pomadkę w końcu, czyli to już znaczy, że to jest last touch. I czego on tutaj używa? Co to jest? Wydaje mi się, że w podobnym kolorze jest pomadka z NYXa Powder Puff w kolorze Cool Intentions, ale ona jest taka, że nie daje ostrych, dokładnych linii, więc nałożę ją sobie na tył ręki i po prostu potem nałożę pędzelkiem, bo wydaje mi się, że to jest prawie identyczny kolor. Jego może być ewentualnie troszeczkę ciemniejszy, ale zaraz zobaczymy. Używa finiszującego kroku, czyli setting sprayu i to jest Urban Decay All Nighter i ja chyba go tak posiadam. Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem jedyna rzecz, którą mam dokładnie taką samą, jakiej on używał, ale jestem w szoku, że on mówi w trakcie psikania i jak gdyby wpsikuje sobie to do ust i jemu to nie przeszkadza. Może on już to je na kolację, to już jest tak przyzwyczajony. Dobra, lecimy z tym tematem. Już nie chcę więcej. To jest skończony efekt. Przypatrzcie się dobrze i koniecznie ocencie, jak wyszło. Nie miałam większości rzeczy, ale powiedzcie szczerze, jak mi poszło. I mam nadzieję, że się wam podobało i że mieliście duży fan z oglądania tego, jak bardzo się staram naśladować. Nawet, słuchajcie, założyłam też czarną bluzkę, żeby być taka jak on. Mogłam jeszcze założyć czapkę z daszkiem, ale nieważne, nie przesadzajmy. Jak zwykle widzimy się w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale Vlog. Więc ściskam was serdecznie i do zobaczenia. Pa! A jeżeli jeszcze chcecie oglądać YouTube dalej, to koniecznie kliknijcie film po lewej albo po prawej, a jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, klikając tutaj na górze.